Jednym z najlepiej sprzedających się aut na świecie jest Ford F-150. Model ten w zeszłym roku zajął trzecie miejsce na świecie i po raz kolejny był najpopularniejszym autem w USA. To już 36 raz z rzędu. No ale to nie są Stany. Tutaj w takich kapeluszach wygląda się głupio. A takich aut jak Ford Ranger jest jak na lekarstwo. Ranger pojawił się w Europie w 1998 roku jako bliźniak Mazd z serii B, z którymi wciąż sporo dzieli. Aktualnie mamy do czynienia z trzecią generacją, odświeżoną w ubiegłym roku o nowy, jeszcze bardziej mocarny front, odmienione wnętrze i nowinki technologiczne. Te ostatnie sprawdzimy w komplecie, bo do testu dostaliśmy doposażoną wersję Wildtrak z najmocniejszym turbodieslem. Pick-up to z założenia auto uniwersalne, które na dobrą sprawę musi spełniać trzy ważne role. Po pierwsze liczą się walory użytkowe. Co my tu mamy? Wersja z podwójną kabiną, ponad 3 m2 powierzchni ładunkowej i ponad tonną ładowności. A wszystko to, co się tutaj nie zmieści, możemy pociągnąć za sobą, bo Ranger pali sobie nawet z 3,5 tonową przyczepą. Wymieniajmy dalej. Skrzynia wyposażona jest w regulowane zaczepy do mocowania ładunku, wykończona wytrzymałym tworzywem i zawiera nawet gniazdko 12V. Do tego zdecydowanie warto dołożyć 6750 zł za niezwykle funkcjonalną roletę, nawet jeśli jej obsługa wymaga sporo krzepy. Podobnie jest z tylną klapą, na której nie da się niestety spocząć, udźwignie ona jedynie 50 kg. Ale co właściwie można zrobić z taką wielką paką? No cóż, jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, z pewnością będziesz wiedział, jak ją sensownie wykorzystać. Ale można tutaj urządzić sobie także choćby mobilny bar. Dziękuję. Zdrówko. Drugi punkt, choć w przypadku Rangera chyba najważniejszy, to znakomite właściwości terenowe. Najpierw znów trochę liczb. Prześwit niecałe 23 cm, głębokość brodzenia 80 cm, kąt natarcia i zejścia 28 stopni. Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o offroadzie, to wiesz, że to parametry naprawdę niczego sobie. Do tego reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego, system pomagający bezpiecznie zjechać ze wzniesienia i rzecz jasna dołączony napęd na 4 koła. Jak to wypada w praktyce? Cóż, jeżdżę Rangerem już dobre kilka dni i do tej pory nie znalazłem przeszkody, z którą by sobie nie poradził. I dopiero na końcu, na trzecim miejscu, przychodzimy do Forda Rangera jako auta osobowego. To już nie te czasy, kiedy pick-upy były autami jedynie do pracy. Dziś niedaleko im już do SUV-ów. Owszem, jest sporo rzeczy przypominających nam o roboczym charakterze auta. Twarde, wytrzymałe tworzywa we wnętrzu, ta efektowna, acz nieco szorstka tapicerka, czy też ten dźwięk zamykania drzwi, niczym w wielkiej lodówce. Z drugiej strony mamy jednak porządne wyposażenie. Arsenał nowoczesnych systemów bezpieczeństwa na czele z aktywnym tempomatem, utrzymaniem auta między liniami czy zapobieganiem kolizji, klimatyzację automatyczną, nawigację sterowaną dotykowym ekranem i całkiem niezłe audio. Trochę dziwne, że brakuje reflektorów LED, ale najwyraźniej nie ma tu miejsca na półśrodki. W tej technologii można się nawet trochę pogubić, bo w zasadzie mamy aż 3 wyświetlacze. 2 z nich są przy zegarach, gdzie wyświetlane są odczyty z komputera pokładowego lub obrotomierz, niestety nigdy oba naraz, oraz informacje z systemu inforozrywki. Ten centralny, o przekątnej 8 cali, to znany z osobówek Forda Sync 2. Co prawda w takim aucie obowiązuje pewna taryfa ulgowa, ale to system tak samo irytujący jak w pozostałych modelach. Wolno działający, chaotyczny, słabo responsywny i z naprawdę beznadziejnym tłumaczeniem na język polski.
Do tego kokpit wypełniony jest wieloma podobnymi do siebie przyciskami, co trochę utrudnia początkowo obsługę bez odrywania wzroku od drogi. Rangerem po utwardzonych drogach jeździ się bardzo pewnie. Układ kierowniczy jest dość mocno wspomagany, co nieco tuszuje tę ogromną średnicę zawracania na poziomie 12,6 metra. Ale co najważniejsze, Ford umiał sprawić, że nawet taki pick-up świetnie trzyma się drogi. Nie ma też wielkich problemów z komfortem, choć z tyłu mamy staroświeckie resory piórowe i trzeba pamiętać, by nie wytrząść zbytnio naszych współpasażerów na wybojach. Jakimś cudem nie powiedziałem jeszcze ani słowa o silniku, a jest o czym opowiadać. To 500-cylindrowy turbodiesel o pojemności 3,2 litra oraz mocy 200 koni mechanicznych. Pod tym względem konkurencja mu raczej nie podskoczy. No, może z wyjątkiem nowego Amaroka z V6 TDI pod maską. Jak na grubo ponad 2-tonowe auto naprawdę nie można wymagać więcej. Jakieś 10 sekund do setki i 470 Nm dają sporą przewagę w terenie, jak i przy większym obciążeniu. Do tego 7-biegowy automat, także z gatunku tych bardziej nowoczesnych, który dobrze współpracuje z charakterem auta. Konkurencja jednak nie śpi i też oferuje naprawdę cywilizowane rozwiązania, często bardziej efektywne, a na pewno bardziej ekonomiczne. Ford pali sporo. Średnio jest to w okolicach 10,5 litra, choć w mieście czy w terenie często pojawia się 13. Poniżej dychy zejdziemy jedynie w spokojnej trasie. Do tego cena, około 180 000 złotych. Co prawda to wartość brutto, a to auto raczej jest skrojone pod rejestrację na firmy, ale biorąc pod uwagę cenę wyjściową na poziomie niecałych 100 000, warto by się zastanowić, czy aby na pewno warto dopłacać do wersji Wildtrak. Za te pieniądze otrzymujemy jednak auto kompletne. Co prawda wciąż dużo bardziej nastawione na walory użytkowe i terenowe, ale w żaden sposób nie odstraszające na asfalcie, nie męczące tak mocno w trasie i którego użytkowanie nie jest wyzwaniem wymagającym jakichś ogromnych poświęceń. No, przynajmniej nie takich, których nie wynagrodziłaby nam przednia zabawa w terenie i ten niezłomny roboczy hard ducha. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał, albo po prostu lubisz Forda Rangera, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Wejdź też na naszą stronę i Facebooka, gdzie znajdziesz galerię zdjęć, dane techniczne i więcej ciekawych testów. Dzięki za dziś i do zobaczenia!